Kolejne zadanie. Identyfikator sesji o niskiej losowości. Włączamy maszynę wirtualną i przechodzimy do zadania. Posiadasz dostęp do serwera, web serwera obsługującego prostą stronę HTTP. Strona ta dostępna jest pod adresem http 99043. Tak dla przypomnienia, ta strona została wygenerowana specjalnie dla teraz wykonywanego zadania. Jak Ty będziesz wykonywał swoje zadanie, zostanie wygenerowana specjalna strona, do której adres zobaczysz. Ona będzie specjalnie dla Ciebie, tylko dla Ciebie i na tym adresie, na tej stronie będziesz mógł wykonać zadanie, o którym teraz mówię. O co chodzi w zadaniu? Na serwerze można znaleźć stronę internetową z formularzem logowania do panelu administracyjnego. Jest to klasyczny panel, w którym trzeba podać nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli podamy je poprawnie, wówczas otrzymujemy dostęp do panelu i możemy wykonywać szereg operacji administracyjnych na danej web aplikacji. Podczas wizyty na stronie zostanie wyświetlony przykładowy, poprawny login i hasło dla zwykłego użytkownika. Po zalogowaniu otrzymasz ciasteczko, angielskiego cookie, obsługujące Twoją sesję portalu. Co to jest sesja? Co to jest ciasteczko? Jeżeli podasz poprawne nazwę użytkownika i hasło, wówczas tworzone jest tak zwane ciasteczko, które następnie identyfikuje Ciebie, Twoje operacje wykonywane na tej stronie, czyli tworzy tak zwaną sesję. Proszę zwrócić uwagę, za każdym razem, gdy musisz wykonać, zalogujesz się w jakimś portalu i masz wykonać jakieś inne operacje, to serwer, aplikacja nie prosi Ciebie, żebyś podał nazwę użytkownika i hasło, tylko wie, że to jesteś Ty. Skąd ona wie? No właśnie poprzez to ciasteczko. Czyli w momencie, gdy zostanie nawiązana poprawna sesja, a zostanie zrobione to wtedy, gdy podasz poprawne nazwę użytkownika i hasło, wówczas zostanie ustanowione ciasteczko, czyli pewna wartość liczbowa, która będzie podczas trwania tej sesji identyfikowała, że to jesteś Ty, czyli osoba, która poprawnie uwierzytelniła się w tym systemie. W tym przypadku jest podpowiedź, że nazwa pliku cookie, bo to tak naprawdę jest plik, w którym znajduje się wartość tego cookie, do obsługi identyfikatora sesji to CyberSkiller Sessit. Twoim zadaniem jest manipulowanie ciasteczkiem sesji w taki sposób, aby uzyskać dostęp do konta administratora w portalu. Jeżeli użytkownik dany ma aktywną sesję, to wówczas jest pewna wartość właśnie tego ciasteczka cookie i gdy ją będziemy znać i napiszemy i złożymy request, czyli zapytanie do danej strony i z tym danym ciasteczkiem wówczas możemy wykonywać operacje w ramach danego użytkownika. W tym przypadku administrator ma otwartą sesję, na tym polega zadanie i zostało ustanowione jakieś ciasteczko, czyli jakaś wartość liczbowa. I teraz zadanie jest takie, że podejrzewamy, że ta wartość jest o niskiej losowości, to znaczy, że my będziemy w stanie przewidzieć, jaka wartość tej sesji została ustanowiona dla użytkownika admin. I w tym momencie, gdy damy zapytanie do strony, czyli będziemy chcieli połączyć się z daną stroną, znając tę wartość cookie, wówczas uzyskamy dostęp do panelu administracyjnego. Po podaniu poprawnych danych uwierzytelniających strona wyświetli panel administracyjny odpowiedzią do zadania. Czyli jeżeli poznamy, jaki to jest cookie, dostaniemy się do panelu administracyjnego z poziomu admina, otrzymamy tą flagę, której szukamy. Przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Łączymy się z daną stroną, która została przydzielona dla tej aplikacji. Zazwyczaj trwa to kilka sekund. W tym przypadku już mamy naszą stronę. Podajemy, tutaj jak widzimy, mamy podane, jak w treści zadania, przykładowe dane uwierzytelniające, czyli mamy nazwę Jan i paszport, który widzimy poniżej. Podamy teraz te wartości po to, żeby poprawnie uzyskać dostęp do portalu i w tym momencie, tak, nie zapisujemy tego hasła, uzyskaliśmy dostęp do portalu CyberSkiller Admin Panel. I w tym momencie została ustanowiona sesja i została przeliczona wartość ciasteczka. Wchodzimy sobie w Inspect Element
Czyli możemy zobaczyć, jakie elementy strony znajdują się po naszej stronie i wchodzimy w zakładkę Storage, czyli miejsce, gdzie przechowywane są pliki z pewnymi danymi obsługujące daną naszą sesję. Widzimy tutaj po lewej stronie mamy różne wartości, mamy cache storage, cookies, czyli różne ciasteczka, bo możemy połączyć się z różnymi stronami, czyli dla każdej strony, która będzie chciała trzymać sesję, czyli wiedzieć, że to jest dana osoba. Prawda? To nawet nie trzeba podać nazwy użytkownika i hasło. Czasami po prostu, jak zobaczymy sobie, to pewne aplikacje chcą wiedzieć, że to dana osoba, ta sama operuje podczas trwania sesji, czyli podczas przeglądania strony internetowej. I w tym przypadku widzimy dla naszej strony 99043 mamy cookies o nazwie Cyberskiller Sessit i wartość tego cookiesa jest 89. Czyli to jest ta wartość liczbowa, która identyfikuje naszą sesję. W tym przypadku wiemy, że to jest użytkownik Jan. Jeżeli wpiszę sobie inną wartość, na przykład 1 i odświeżę stronę, to zwróćcie uwagę, zostanę wylogowany, ponieważ to nie jest poprawna wartość cookiesa, czyli w momencie wysyłania kolejnego żądania, wykonania kolejnej akcji, w której wartość jest równa 1, czyli zła jest wartość cookiesa naszego dla danej strony, wówczas zostaliśmy wylogowani. I to, co musimy zrobić, no dobrze, treść zadania polega na tym, no dobrze, sprawdźmy, czy może nie uda nam się znaleźć wartości cookies dla sesji ustanowionej dla admina. Oczywiście wpisuję wartość 2 i tak mogę wpisywać ręcznie, ale to zajmie bardzo dużo czasu. Dlatego w tym przypadku trzeba to zautomatyzować i napiszemy prosty skrypt na przykład w Pythonie, który nam to umożliwi. Uruchamiamy sobie IPython. Jest to interaktywny Python, czyli w którym piszemy sobie skrypt, który automatycznie jest wykonywalny. Na początku importujemy sobie bibliotekę request, która pozwala nam tworzyć automatyczne zapytania dla pewnych stron. Nie tylko, tak, ale stron komunikacyjnych, gdzie chcemy wykonać pewną komunikację. W tym przypadku tworzymy sobie prosty skrypt, w którym używamy pętli for, czyli która będzie generowała nam pewną wartość, w tym przypadku od 1 do 100, prawda? Bo wiemy, że nasza wartość jest 89 dla Jana. Próbujemy zobaczyć, czy w pierwszych 100 wartościach nie będzie poprawnej wartości cookiesa dla użytkownika admin. Czyli tworzymy pętlę for, która będzie zwiększała wartość zmiennej i będzie zwiększana od 1 do 100 i następnie będzie tworzony request metodą get i tutaj wpisujemy sobie adres naszej strony do adresu strony, którą widzimy i wartości cookie tego requesta do wartości Cyberskiller Sessit, czyli to jest ta wartość, którą widzimy, tak? Cyberskiller Sessit, czyli to jest nazwa tego cookiesa. Będziemy wpisywać wartość, która będą przyjmowała zmienna i, czyli poszczególne liczby wykonywane w pętli for. Jak piszemy sobie 89, jeszcze raz sprawdźmy, prawda? Mamy sesję Jana, tak? Ponieważ wtedy była 89, czyli ta sesja trwa, gdy wpiszemy tą wartość, możemy wykonywać uprawnienia z wartością Jana. Tak naprawdę zrobiliśmy to po to, ponieważ szukamy wartości, żeby w skrypcie podać, czego my oczekujemy. Jeżeli my zwiększając tą wartość i od 1 do 100 natrawimy na wartość poprawną dla użytkownika admin, wówczas zostanie wyświetlona strona. I nasz skrypt if, jeżeli ta strona zostanie wyświetlona i znajduje się tam string, czyli wartość tekstowa admin panel, wówczas zapiszemy to do zmiennej rtxt i wyświetlimy tą wartość tą, która pozwoliła nam wyświetlić poprawną stroną, w której będziemy mieć wartość admin panel, zostanie ona określona. I w tym momencie uruchamiamy skrypt i szukamy tych wartości. On przeszukuje nam jeden po drugich i już widzimy, że wyświetlają nam się dwie wartości. 89 to już wiemy, bo to jest zmienna dla Jana, ale 84 w tym przypadku zapewne będzie to zmiana dla admina. Wpisujemy wartość 84 dla naszego cookiesa, odświeżamy stronę i w tym momencie uzyskujemy dostęp do konta administratora, czyli tą wartość
wartość została przyjęta przez stronę internetową jako wartość cookies. Widzimy, że jest to nienależyta złożoność. Te wartości ciągi powinny być dużo bardziej złożone. Oczywiście zazwyczaj one nie są takie proste, są dużo bardziej rozbudowane, niemniej jednak mogą być bardziej rozbudowane, a mimo wszystko łatwe do odnalezienia, czyli odgadnięcia i możemy w ten sposób sprawdzić, w jaki sposób te wartości twórca aplikacji przewidział. W tym przypadku uzyskujemy naszą flagę dla tego zadania, kopiujemy ją, przechodzimy do naszego portalu, wpisujemy odpowiedź, wysyłamy i automatycznie uzyskujemy poprawną odpowiedź. Wykonaliśmy poprawne zadanie.